Wyobraźmy sobie, że patrzymy na coś, co widzieliśmy już wiele razy w swoim życiu. Może być to na przykład widok z naszego okna. Jednak pewnego razu dostrzegamy w nim coś, co było tam od zawsze, ale nigdy wcześniej tego nie widzieliśmy. Na pewno, gdy już to dostrzeżemy, to każde kolejne spojrzenie będzie wywierało na nas już inne wrażenie niż wcześniej. Coś takiego przeżyłem jakieś 6 lat temu. Ten film jest skierowany przede wszystkim do pszczelarzy, a jako pszczelarze nauczeni jesteśmy, aby podczas zaglądania do rodziny pszczelej patrzeć na pszczoły, patrzeć, czy nie brakuje im jedzenia, czy są zdrowe, czy jest królowa i tak dalej. Jednak nigdy nikt nie uczy pszczelarzy, aby patrzyli również na inne stworzenia, które przez miliony lat żyją w symbiozie razem z pszczołami. Ten film chce poświęcić właśnie tym innym stworzeniom i wyjaśnić, jakie to stworzenia, jakie są korzyści z tego, że przebywają razem z pszczołami i dlaczego w nowoczesnym pszczelarstwie te stworzenia, te inne robaczki nie mają szansy na przeżycie. Najpierw poznajmy zaleszczotka. Jest on ciekawy, ponieważ pszczoły nie tylko tolerują obecność zaleszczotków w ulu, ale one same do nich podchodzą. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego to robią. Zaleszczotek należy do szczękoczułowców. Już sama nazwa dużo nam o nim mówi. Zaleszczotek dysponuje ogromnymi szczękami, które pokryte są przez trichobotria, czyli delikatne włoski, wyczuwające nawet najmniejszy ruch powietrza. Zaleszczotek, niczym szczotką, omiata ciało pszczoły, która do niego podeszła i jeśli wyczuje na jej ciele jakiegoś pasożyta, to natychmiast go likwiduje. Zaleszczotek przebija wtedy ofiarę i wtłacza do niej jad. No dobrze, ale na jakie pasożyty poluje zaleszczotek? Zaleszczotki żywią się w pierwszej kolejności dręczem pszczelim. Sprawdzono, że w ciągu dnia potrafią zabić do 9 sztuk tego roztocza. Mordują je nawet, gdy nie są już głodne, tak jakby priorytetem była ochrona pszczół, a nie ich własny interes. Gdy zabraknie dręcza pszczelego, zaleszczotki polują na larwy motylicy, ale mogą zabić ją tylko wtedy, gdy larwa nie jest większa niż 1 cm. W przypadku większych larw zaleszczotki ją zaatakują, jednak dysponują za słabym jadem, aby ją zabić. Prędzej czy później do Polski dotrze również żuczek ulowy, którego larwy są w stanie nawet zniszczyć całą rodzinę pszczelą. Obecnie nie ma efektywnego sposobu walki z tym chrząszczem, nie ma też potwierdzenia w żadnym opracowaniu naukowym, jednak według opinii zachodnich pszczelarzy zaleszczotek żywi się również larwami wspomnianego żuczka ulowego. Ale załóżmy, że w ulu skończy się waroa, nie będzie już motylicy i pozostaną same zaleszczotki wraz z pszczołami. Czy w takiej sytuacji zaleszczotki zaczną żywić się pszczołami albo z larw motylicy przerzucą się na larwy pszczół? Okazuje się, że nie. Zaleszczotki przez tysiące lat życia z pszczołami w żaden sposób nie szkodziły rodzinie pszczelej, dzięki czemu pszczoły tak jakby zapamiętały, aby tolerować zaleszczotki, ponieważ wiedzą, że nigdy ich nie skrzywdzą. I to prawda. Zaleszczotki nie żyją całe swoje życie w jednym ulu. Są kosmopolitami, a jako pszczelarze znamy to słowo, ponieważ trutnie też są kosmopolitami i mieszkają w różnych ulach. Zaleszczotek oczywiście nie potrafi latać tak jak truteń, ale potrafi przemieszczać się wykorzystując metodę forezy. Słowo forezja pochodzi z greki od słów nosić oraz złodziej, inaczej mówiąc nosić złodzieja. Jest to chwilowy związek, w którym gospodarz działa jako pojazd dla pasażera. Mówiąc prościej, zaleszczotki łapią się innych owadów, tak jak Tom Cruise łapał się samolotu. W ten sposób, łapiąc się innej pszczoły bądź owada, mogą dolecieć do innej pasieki. Paradoksalnie, naprawdę ekologiczna pasieka może przysłowiowo zarazić zaleszczotkami pasiekę komercyjną, tak samo jak można się zarazić dręczem pszczelim podczas rabunków. Dr Max Beyer, czyli osoba, która poświęciła całe swoje życie badaniu zaleszczotków, pisze, że zaleszczotki potrafią nawet wyczuć moment, gdy pszczoły się roją i wtedy zawsze ciężarne samice zaleszczotka wylatują razem z rojem, a wiemy, że jedna samica potrafi wychować według starych badań 20, a według nowszych badań nawet 40 małych zaleszczoteczków.
Ale co jeśli przenieślibyśmy się do idealnego świata i w każdej dziupli, w każdej barci, w każdym ulu byłoby mnóstwo zaleszczotków? Czy nawet wtedy, gdy już skończą się wszystkie pasożyty, to zaleszczotki nie zaczną żywić się pszczołami? Nie. Zaleszczotek nigdy nie podniesie swojej szczękoczułki na pszczołę. Gdy w ulu nie ma już żadnych pasożytów, to zaleszczotki zaczynają walczyć między sobą i dopuszczać się kanibalizmu, co w sumie jest dobre, bo prowadzi do selekcji naturalnej i przeżycia osobników z najlepszymi genami. W ten sposób następuje wyrównanie populacji do właściwego poziomu. Na świecie znanych jest 2,5 tysiąca gatunków zaleszczotka. W samej Europie znanych jest około 450 gatunków, a w Polsce 40. Większość z tych gatunków preferuje życie właśnie z pszczołami. Dlaczego jest więc ich tak mało? Dlaczego większość pszczelarzy nigdy ich nie widziało, ani nawet nie wie o ich istnieniu? Problem zaczął się, gdy wyrwaliśmy pszczoły z ich naturalnego środowiska i przełożyliśmy je do uli. Aby zaleszczotki mogły żyć i się rozwijać, to musi zostać spełnione kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, zaleszczotki nie znoszą wilgoci. Normalnie, czyli w dziupli, nie ma problemu z wilgocią, ponieważ drzewo pije wilgoć. Powałka zrobiona jest z drewna uciętego na sztorc, które jeszcze bardziej chłonie wilgoć, a wszystkie szczeliny są wypropolisowane. Propolis działa podobnie jak Gore-Tex. W jedną stronę wypuszcza wilgoć, ale nie wpuszcza tej wilgoci z powrotem. W dziupli nie ma też narożników, a więc nie ma mostków termicznych dodatkowo sprzyjających zbieraniu się wilgoci. Jeżeli jednak w ulu jest mokro, to zaleszczotki nie mają szans. Obecnie pszczelarze bezmyślnie przechodzą na ule zrobione z nieoddychających i w dodatku toksycznych materiałów jak styrodur, styropian czy poliuretan. Żeby w takim nowoczesnym, przypominającym termos ulu pozbyć się wilgoci, niezbędne jest otworzenie wszystkich otworów wentylacyjnych, które i tak nie rozwiązują tego problemu. Wilgoć dalej zostaje i się skrapla. Jednak nawet gdyby przez otwarcie dodatkowych otworów udało się pozbyć wilgoci, to i tak dużo nie pomożemy zaleszczotkom, ponieważ, i jest to drugi warunek do spełnienia, zaleszczotki nie znoszą dużej amplitudy temperatur. Trzeba wiedzieć, że zaleszczotki robią swoje gniazdo najchętniej w dennicy bądź ewentualnie w powałce, gdzie temperatura nie jest stała, tak jak w środku gniazda, gdzie jest czerw. Jeżeli na przykład jesienią w ciągu dnia jest 20 stopni, a w nocy jest 0, to zaleszczotki nie będą się rozwijać. Może to je nawet zabić. Mając więc zrobiony w ulu komin, to zaziębiamy zaleszczotki i ich potomstwo. Co więcej, jako pszczelarze, niestety również ja, nawet jeśli mamy ule drewniane, niczym niemalowane lub co najwyżej pomalowane pokostem, czyli naturalnie oddychające ule, to i tak niemal wszyscy korzystamy z dennicy osiadkowanej, która latem, gdy jest dużo nakropu, faktycznie pomaga odprowadzać wilgoć, natomiast w pozostałych miesiącach tak naprawdę wprowadza wilgoć na przykład z parującej rosy. I co za tym idzie, zaburza stałą temperaturę w ulu. Są jeszcze poza tym dwa podstawowe warunki do spełnienia. Zaleszczotki potrzebują różnego rodzaju szparek, różnych zakamarków, w których będą mogły zrobić sobie gniazdko i mieszkać. W ulach styropianowych, styrodurowych czy poliuretanowych, które są odlewane w formie, nie ma takich zakamarków. Natomiast pszczelarze ekologiczni, mający ule z drewna, również ja, to też nie jesteśmy dużo lepsi, bo ule robimy z równych, gładkich, wyheblowanych desek. Nawet jak jest sęk, to uważamy go za skazę i próbujemy uniknąć. To duży błąd w rozumieniu zachowania i potrzeb pszczół. Jednak największym zabójcą zaleszczotków jest stosowana przez pszczelarzy chemia. Warroa i pszczoły mają bardzo zbliżoną budowę, przez co trudno jest znaleźć substancję, która jest szkodliwa dla pasożyta, natomiast dla pszczół jest neutralna. Jednak budowa dręcza pszczelego oraz budowa zaleszczotka jest jeszcze bardziej zbliżona i tak naprawdę wszystko, co szkodzi dręczowi pszczelemu, szkodzi również pseudoskorpionom. Pomyślmy o najpopularniejszych środkach. Amitraza, kumafos, flumetryna zabijają zaleszczotki od razu. Kwas mrówkowy uszkadza układ oddechowy i zaleszczotki, tak samo jak warroa, umierają przez uduszenie. Nawet tymol powoduje ścinanie białka i śmierć. Pozostaje jeszcze kwas szczawiowy. Nie próbowałem, ale patrząc jak silnie żrąca jest to substancja, uważam, że on również zabije zaleszczotka. Kiedyś czytałem, ale nie mogę tego znaleźć, że podobno przy kwasie szczawiowym zaleszczotek ma jakieś szanse przeżyć, z czym, jak już powiedziałem wcześniej, trudno mi się zgodzić.
Ale być może, jeśli ul jest zrobiony z trzciny i ma zakamarki, to faktycznie zaleszczotek zdąży się gdzieś schować na czas odymienia, albo po prostu chodziło o polanie pszczół tym kwasem, przez co zaleszczotki nie byłyby wystawione na bezpośrednią ekspozycję. No i pozostaje jeszcze oprysk 15% kwasem mlekowym, czyli najsłabsza chemia, która nie zabija warozy, tylko powoduje porażenie jej aparatu gębowego i śmierć głodową. Przyznam się, że z tej metody sam korzystam. Obecnie w 2020 roku wydaje mi się, że ten kwas i sposób poddania szkodzi zaleszczotkom, ale najmniej. Wiemy, że zaleszczotki nigdy nie chodzą po plastrach, więc jest mniejsze ryzyko ich spryskania. Jednak ta metoda to dobrowolny przymus. Ma ona jeszcze kilka innych wad, które aktualnie sprawdzam. W najgorszym wypadku będę przenosił plastry z czerwiem krytym do odkładów i tam leczył, a w rodzinach produkcyjnych nie poddam żadnych substancji aż do momentu wyhodowania wystarczająco liczebnej populacji zaleszczotków właściwego gatunku. O zaleszczotkach mamy małą wiedzę, ale i tak jest on lepiej zbadany niż kolejna istota mieszkająca w ulu, którą teraz omówimy, czyli Hypoaspis. Niektórzy pszczelarze śledzący internet mogli już o nich słyszeć. Są to bardzo małe, drapieżne roztocza, kilka razy mniejsze od waroły. Są one wykorzystywane przede wszystkim w ogrodnictwie. Rozsiewa się je po uprawach, aby zabijały lub przynajmniej uszkadzały szkodniki roślin. I pewnego pięknego dnia ktoś pomyślał, a może by takie wsypać na wierzch do ula? Może by roztocza Hypoaspis zainteresowały się pasożytami Varroa i ją trochę podgryzły? No i tak zrobiono. Hypoaspis nie mają tak świetnie zaprojektowanych do zabijania szczypiec. Zaleszczotki mają na końcu swoich szczypiec dodatkowe zęby, które bez problemu przebijają pancerz Varroy, natomiast Hypoaspis może tylko co najwyżej ugryźć Varroę i wyrwać jej nogę albo jakiś inny kawałek ciała. A to prowadzi do destabilizacji populacji i zahamowania rozwoju warozy w rodzinie pszczelej. Miesiąc temu rozmawiałem z przedstawicielem dużej firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą tego roztocza. Powiedział, że obecnie przerwano badania mające na celu popularyzację stosowania Hypoaspis w pszczelarstwie, ponieważ, jak cytuję, ta metoda działa, ale nie wiadomo jak. No, na logikę nie jest ciężko zrozumieć, jak ta metoda działa. Wyobraźmy sobie, że mnie, ciebie i kilku naszych znajomych ktoś porywa i wywozi do Szczecina, a normalnie mieszkamy we Wrocławiu. Będąc w Szczecinie i nie mając samochodu, wyruszamy więc w kilkudniową drogę powrotną. Po drodze robimy jednak się głodni i zatrzymujemy się w fast foodach na hamburgery, aż dojdziemy do Wrocławia. No i przynieśmy to na świat owadów. Normalnie roztocza Hypoaspis mieszkają i rozwijają się w wierzchniej warstwie wilgotnej ziemi, jednak człowiek je porywa i wywozi na górę ula. Hypoaspis więc wyrusza w drogę powrotną do domu, czyli w kierunku gleby, i po drodze zatrzymuje się na hamburgery, czyli w tym przypadku na Varroę, znacząco ją uszkadzając. Metoda prosta, działająca, a co najważniejsze, czyściutka, ekologiczna, tylko bardzo droga. No dobra, ale może ktoś pomyśleć, tak jak ja kilka lat temu, że gdy już się wysypie Hypoaspis do ula, to on zostanie w ulu i będzie na bieżąco destabilizować poziom warozy. No i znowu wracamy do problemów, które stworzyliśmy lata temu, wyrywając pszczoły z dziupli i wsadzając do ula. Zacznijmy od pierwszego powodu, na który oczywiście nie mam 100% potwierdzenia. Hypoaspis nie są dobrze zbadane, jednak na razie okazuje się to prawdą. Podobno zabijamy Hypoaspis poprzez stworzenie w ulu przeciągu. Ale nie chodzi tu nawet o zrobienie komina na jesień, żeby zahamować matkę w czerwieniu. Podobno zwykłe rozszczelnienie ula poprzez podniesienie folii bądź powałki już wywołuje za duży przeciąg, a wiem, że są pszczelarze zaglądający do tego samego ula częściej niż co tydzień, na przykład co 3, co 2 dni, a nawet zdarzają się nawiedzeni pszczelarze zaglądający codziennie. O środkach chemicznych do walki z warozą nawet nie wspomnę. Myślę, że jest to oczywiste, że zabijają takie malutkie Hypoaspis i to w dodatku pozbawione grubego pancerza. Kolejna sprawa to brak warunków do rozmnażania w nowoczesnym ulu. W ulu, uważanym przez nas za nowoczesny, nie ma zakamarków, gdzie mogłyby wpadać jakieś odpady produkowane przez rodzinę pszczelą. Za dobry ul uważamy ul przede wszystkim czysty. Na dno dajemy siatkę, przez którą przelatują wszystkie śmieci, a na dodatek, gdyby to nie wystarczyło, to wielu pszczelarzy robi dennicę z dnem pochylonym w kierunku wylotka, żeby w razie czego pszczoły miały jeszcze łatwiej sprzątać.
I ta skłonność, żeby ciągle sprzątać, najbardziej szkodzi pszczołom, całej florze w ulu i nam samym, jako pszczelarzom. Czymś się tutaj podzielę. W tym roku przeżyłem dziwną sytuację. W połowie czerwca miałem słabiutki odkład na jednej ramce czerwiu Dadant 1/2, który trzymałem tylko dla zapasowej matki. Dałem im starą, 13-letnią dennicę z OSB, bo tylko taką miałem, czyli taką mającą po takim już czasie dość dużo zakamarków oraz dziewiczy nieskażony korpus jednościenny z lipy, a na górę folia, styropian, daszek. Wywiozłem ten odkład na inną pasiekę i o nim zapomniałem. Gdy w lipcu zaczynały się mocne rabunki, zobaczyłem szybko do środka, dołożyłem na wszelki wypadek kilka pustych ramek, trochę ciasta i zawężyłem wylotek. Pech chciał, że zamiast zawężyć wylotek na jedną pszczołę, to zawężyłem go całkowicie. Później zapomniałem o tym ulu, bo nie straciłem żadnej matki, no i zajrzałem do niego dopiero za miesiąc. Co się wtedy okazało? Ten ul zaczął żyć. Pszczoły nie mogły pozbyć się odpadów, dlatego ich pracę przejęły inne stworzenia. To w szkole uczy się dzieci, że wszystkie robaki są śliskie, obrzydliwe, że roznoszą choroby i tak dalej. Ale one też po coś zostały stworzone. Wszystkie one mają swoją rolę i zabijając je, zaburzamy cały naturalny ekosystem. Gdy w tej rodzinie, o której powiedziałem, zebrał się na dennicy brud, to szybko pojawiły się różne roztocza przerabiające te odpady, a po jakimś czasie pojawił się również drapieżnik, który przy okazji pomagał też pszczołom. W tym ulu czerw był bardzo zwarty. Patrzyłem bardzo długo i nie zauważyłem ani jednej waroły na pszczole. Na dennicy martwa waroza oczywiście była. Pszczoły też, co zresztą widać na filmie, w żaden sposób nie atakowały tych, powiedzmy, robaczków na dennicy. Zachowywały się tak, jakby się już długo znały i wiedziały, że są sobie nawzajem potrzebne. Jeśli będziecie mieć kiedyś możliwość zajrzeć do dziupli, w której żyły dzikie pszczoły, to na dnie tej dziupli zobaczycie ogromny syf, pełno sam nie wiem czego. Może nazwę to pyłem lub brudem. I w tym, co uważamy za brud, żyje wiele innych robaczków, które zajmują się czyszczeniem rodziny pszczelej. Z czasem znajdzie się tam też wspomniany na przykład Hypoaspis albo zaleszczotek, który od czasu do czasu wejdzie trochę wyżej na przysłowiowego hamburgera, czyli waroę, albo na każdego innego pasożyta, który zacznie szkodzić pszczołom. Pszczoły wiedzą o tych innych robaczkach i razem z nimi żyją w zgodzie. Niektóre książki podają, że w dziupli, oprócz samych pszczół, żyje nawet 100 innych gatunków zwierząt. I to jest sedno pszczelarstwa. Rozwiążemy problemy pszczół w takim stopniu, w jakim przywrócimy ich naturalne warunki życia. My natomiast ule robimy z ropy, na górę dajemy folię i się cieszymy, że pszczoły mogą sobie pić skroploną wilgoć. A ta woda jest przecież destylowana, więc bardziej szkodzi niż pomaga. W ścianach ula nie pozostawiamy zakamarków, a na dno dajemy siatkę, przez co nie ma pożywienia dla innych stworzeń. Jest za to przeciąg i ogromna różnica temperatur. Na wiosnę i jesień może zamykamy dennicę od spodu, ale robimy to, aby wtłoczyć trochę toksycznej chemii albo żrącego kwasu. Nawet jeśli jakiś zaleszczotek się przemyci do ula, to i tak uczy się pszczelarzy, aby choć raz w roku spalili kontrolnie jedną tabletkę apiwarolu i tym samym wytruli wszystko, co żyje poza pszczołami. I jak jest mniej martwych roztoczy na wkładce dennicowej, to myślimy, że te pszczoły są bardziej odporne na warozę. A później za rok, jak ta sama rodzina ma jednak dużo warozy, to mówimy, że cecha VSH, czyli samooczyszczanie się pszczół, nie jest dziedziczna i po prostu ujawnia się tylko w niektórych pokoleniach. No i koniec końców się dziwimy, jak to możliwe, że pszczoły są co roku słabsze i trzeba je łączyć. Mówimy, że to wyłącznie wina oprysków albo fal radiowych, ale na pewno nie nasza, bo my przecież kochamy pszczoły i o nie dbamy, ciągle do nich zaglądamy. Nikogo nie oceniam. Sam jestem na siebie zły za to, jak patrzyłem na środowisko ulowe przez te wszystkie lata. Tym filmem chcę tylko pokazać, jak wiele pracy mamy przed sobą, aby hodować pszczoły i im nie szkodzić. Tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Kiedyś myślałem, że wiemy o nich może 5%, a dzisiaj wiem, że nawet 1% o nich nie wiemy. Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze pewną refleksję. Gdyby ktoś zaczął badać małpy, ale w zoo, to stwierdziłby, że lubią one ludzi i lubią brać od nich banany. Ale jeśli ktoś zacząłby badać takie same małpy, ale w dziczy, czyli w ich naturalnym środowisku, to wnioski byłyby już zupełnie inne.
że małpy boją się ludzi i przed nimi uciekają. Widzimy więc, że ten sam gatunek, ale badany w innym środowisku, prowadzi do innych wniosków. Dlatego uważam, że większość badań przeprowadzonych na pszczołach w pasiece również trzeba powtórzyć, ale na pszczołach w ich naturalnym środowisku, a później dążyć do odtworzenia tego środowiska. Tylko wtedy uda nam się znaleźć rozwiązania na problemy współczesnego pszczelarstwa. Powiedziałem tylko o dwóch stworzeniach, o zaleszczotkach i Hypoaspis, bo tak naprawdę tylko o nich można znaleźć jakiekolwiek materiały w internecie. Niestety nie ma tego dużo. Przez lata szukaliśmy nowych substancji do walki np. z warozą, ale nie badaliśmy metod naprawdę biologicznych. I tym filmem chciałbym zachęcić do zgłębiania tego tematu, aby jak najwięcej pszczelarzy przeżyło to, co ja 6 lat temu, gdy oprócz samych pszczół zacząłem dostrzegać coś jeszcze. Inne stworzenia, które żyją z pszczołami już miliony lat.